Pogoni za zdrowiem swojego dziecka zdobyła nielegalnie marihuanę i podała mu, nie mówiąc o tym nikomu. Nie wiedziała, czy mu jeszcze bardziej nie zaszkodzi. Kto to taki? Matka medycznej marihuany w moim studiu. Gościem jest Dorota Gudaniec. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, cześć, witam serdecznie. Mocny początek, ale przyznaj, że to się wydarzyło naprawdę. No, nie tylko się wydarzyło naprawdę, ale cały czas jest żywe w mojej pamięci. 10 lat już minęło, ale tak było. Ale tak było. Dzisiaj myślę, że te kolczyki nie tylko przypominają, bo zacznijmy od nich, bo są widoczne i na pierwszym planie w twoich uszach kolczyki z marihuaną. Myślę, że ten temat będziemy odczarowywać w tym materiale, no bo tak naprawdę dzisiaj się to zmienia, ale 2025 rok mamy, a 2014, kiedy to się wszystko zaczęło, kiedy ty jesteś mamą 4 dzieci, rodzi ci się 3 zdrowych dzieci i nagle rodzi ci się 4 dziecko, które jest chore. To bym zapytałbym w ten sposób, czy ty wcześniej byłaś ignorantką i powiedziałabyś, że ktoś, kto interesuje się marihuaną, to jest jakiś ćpun? Wiesz co, ja nigdy nie byłam aż taka strasznie radykalna, natomiast rzeczywiście, kiedy urodził się Max, on się urodził w sumie można powiedzieć, że zdrowy. On Okej. miał po prostu tylko zespół Downa. Zespół Downa nie jest chorobą, to jest stan. Tak? To jest stan genetyczny, można powiedzieć. Padaczka przyszła do nas z zaskoczenia. To on się nie urodził z padaczką. I kiedy w tamtym czasie ktoś by powiedział, że marihuana, no to byłabym zdumiona. To fakt. Nigdy nie byłam radykałem, ale też nie używałam marihuany. Wiedziałam, że jest coś takiego. Zresztą kiedyś też byłam młoda i nawet mi się zdarzyło zapalić jednego skręta, ale było to w czasie festiwalu reggae i moja koleżanka, będąca dziewczyną jednego z muzyków regowego zespołu, próbowała usilnie włożyć głowę do szuflady i to mnie jakoś tak striggerowało, że jakoś nie miałam ochoty nigdy na tego typu używki. Więc ja nie paliłam marihuany i nie wyobrażałam sobie, jak można podać marihuanę dziecku. Do mnie dotarła ta informacja w takich najbardziej możliwych trudnych okolicznościach. Tak, mój syn rzeczywiście umierał w dosłownym tego słowa znaczeniu i rzeczywiście lekarze mówili, że ja się muszę pogodzić z tym, że on umrze, że dzieci umierają. Ja słyszałam takie słowa, że niech się pani do tego nie przyzwyczaja, bo to i tak długo nie pożyje. Max był w stanie krytycznym, w śpiączce farmakologicznej, która trwała 4 tygodnie. Sepsa, zakrzepica, zapalenie osierdzia, zapalenie wyrostka stkowatego piramidy kości skroniowej i to wszystko po kilku latach leczenia padaczki farmakologicznie. Więc kiedy ja dostałam informację o tym, że konopie, no, ta słynna marihuana, uratowała życie dziewczynki w Colorado, to ja się uchwyciłam tej myśli jak tonący brzytwy. Mhm. Natomiast to wtedy nie było możliwe z wielu powodów. Lekarze mówili, że nie ma na to procedury, że nie ma na to takiej możliwości. No, to jest, no jak pani sobie wyobraża podanie narkotyku? Ja mówię, no jak to cały czas podajecie narkotyki przecież. To pięknie. Śpiączka to jest też narkotyk. Tak. No ale nie było dyskusji. Ale ja wtedy byłam tak zdesperowana, że ja potrzebowałam mieć jakiś taki element sprawczości. Tak, chciałam coś zrobić. I tak na odczepne powiedziano mi, że jak dostanę pozwolenie Ministerstwa Zdrowia, to rozważą temat. Pozwolenie zdobyliśmy, mój mąż zdobył, do dzisiaj nie wiem jak. Zdobyliśmy marihuanę, wtedy nie wiedziałam, że nielegalnie, bo mając pozwolenie z ministerstwa i mając receptę, myślałam, że to jest legalne zupełnie. Natomiast gdyby w tamtym momencie mój mąż został złapany z 15 gramami marihuany, które odebrał na autostradzie o 5 rano, no to poszedłby siedzieć na 8 do 15 lat. Więc myśmy na szczęście nie wiedzieli o tym. Mhm. Więc jak ja przyszłam do tego szpitala z tą marihuaną i mówię, no to podajcie, no mam już zgodę, mam wszystko, jest lek, to nagle się okazało, że nie ma takiej możliwości. No jak pani chce, jak pani sobie to wyobraża? Wiesz, Max leży w łóżku, zaintubowany w śpiączce farmakologicznej i podłączone jest 14 urządzeń, które pompują w niego substancje, czyli tak zwanych pomp infuzyjnych. 14. No i tak spojrzałam, no i rzeczywiście, co z tym można zrobić, tak? No, nie skręcę przecież skręta, nie podam mu tego do respiratora. Dowiedziałam się wtedy, że nie ma takiej opcji, żeby w ogóle podać.
No i nastąpiło oświecenie, bo przypomniałam sobie, że ostatecznie konopie to jest ziele, tak, a zioła się parzy. Więc ja naparzyłam herbaty. W tym szpitalu? Nie, w domu, w W domu. szpitalu nie było takiej opcji. Następnego dnia Okej. naparzyłam w domu herbatę, naciągnęłam tą herbatę do, strzykawek, schowałam do torebki i jak nikogo nie było przy łóżku Maxa, a ja byłam, to Max miał założoną sondę dożołądkową, która służyła do przepłukiwania mu żołądka wodą. Bo on oczywiście nie dostawał pokarmów żadnych w tej śpiączce, był karmiony dożylnie i ja mu po prostu bez żadnej informacji dla kogokolwiek, nikomu nie przyznałam się do tego, co zrobiłam. Nawet mąż wtedy nie wiedział? Nie, Marek nie wiedział. Wiesz, to jak ja na to patrzę z perspektywy czasu, to była to naprawdę najbardziej poważna decyzja, jaką podjęłam w życiu. Bo ja wtedy naprawdę nie wiedziałam, czy ja nie zabiję własnego dziecka. Naprawdę. Mnie lekarze tak nastraszyli, że, że są nieprzewidywalne możliwości interakcji z lekami, które on dostaje, że to jest powód, dla którego w ogóle nie brali pod uwagę podania marihuany. A z drugiej strony mówili mi, że on nie ma szansy przeżyć. No więc ja po prostu stanęłam w takiej sytuacji, że albo coś zrobię, albo nic nie zrobię. Jeżeli niczego nie zrobię i mój syn umrze, co było zapowiedziane przecież tak szeroko i tak intensywnie, no to będę miała do końca życia wyrzuty sumienia, że nie zrobiłam czegoś, co mogłam zrobić. A jeżeli mój syn umrze, bo ja mu podałam coś, co jemu skolidowało z lekami, które dostaje, no to będę po prostu dzieciobójcą. Będę matką, która zabiła własne dziecko. To była taka Na szczęście ta perspektywa. historia potoczyła się Na inaczej. Co szczęście się ta wydarzyło historia... dalej? Co się wydarzyło dalej? Przepraszam, ja się za każdym razem po prostu rozklejam, Tak, kiedy o tak. tym myślę. Wydarzyło się dalej, no wiesz, to z perspektywy ponad 10 lat to łatwo się o tym mówi, ale wtedy to każda minuta była ważna, bo patrzyłam na wszystkie te monitory, które pokazywały pracę organizmu Maxa i tam każde, wiesz, piknięcie było po prostu czymś, co mnie zabijało w tamtym momencie. Ja naprawdę nie wiedziałam, co się wydarzy. No ale wydarzyło się tak, że zaczęły się pewne parametry stabilizować u niego. I było po prostu lepiej, a na pewno nie było gorzej. Więc ja odważyłam się następnego dnia znowu powtórzyć to. Uznałam, że skoro przeżył tą jedną dobę i nie umarł, a nawet się pewne parametry poprawiły, oczywiście lekarze nie dawali mi żadnej nadziei. W szpitalach, w ogóle na OJOM-ach mam takie wrażenie, że jest taki syndrom alergii na nadzieję. Tam się lekarze bardzo boją dać jakikolwiek, wiesz, przebłysk nadziei, bo pacjent może się, czy tam opiekun pacjenta może się uchwycić i potem mieć pretensje, więc wolą prawdopodobnie zaniżyć Mhm. niż zawyżyć. Natomiast nawet w takich okolicznościach no, było ciut lepiej. Było to zaznaczone, tak, że jest ciut lepiej, bo się nie pogorszyło. Więc ja się odważyłam następnego dnia na powtórzenie tego procederu, chociaż w samym tym momencie to też było ciekawe, bo pielęgniarki, które opiekowały się Maxem, przepłukując mu ten żołądek, to polega na tym, że się przez tą sondę dożołądkową daje wodę, a potem się odciąga tak zwane zwroty. No i te zwroty były zielone, no a woda jest przezroczysta. No więc uznano to za tak zwany nowy objaw, i nie wiedziano, z czym to połączyć, a ja Mhm. oczywiście siedziałam cicho i nic Milczałaś nie cały mówiłam. czas. Tak. No w każdym razie, ewidentnie wtedy nastąpił przełom. Było to 13 sierpnia 2014 roku. Pamiętasz? Pamiętam, 22 lipca został wprowadzony w śpiączkę, a 13 sierpnia pierwszy raz podałam konopie. Tak. Kiedy się przyznałaś? Oficjalnie po ponad roku. Bardzo długo się nie przyznawałam. Pierwszą osobą, która się o tym dowiedziała, była profesor Monika Płatek. Nie mój mąż. I wtedy profesor Płatek mi powiedziała, że nie powinnam tego głośno mówić, bo niewykluczone, że jakieś sankcje mnie spotkają z tego tytułu. A ja wtedy, może dodajmy, że profesor Monika Płatek jest prawnikiem. To już był czas, kiedy powstała Koalicja Medycznej Marihuany, kiedy zaczęliśmy już oficjalnie walczyć o to, żeby pacjenci nie byli uznawani za narkomanów, za przestępców, no bo ja jednak byłam przestępcą.
w No i przepisach, w myśl przepisów tak, tak, ja prawa. byłam przesłuchiwana Ale tak wielokrotnie naprawdę przez prokuraturę. uratowałaś swoje, najprawdopodobniej dziś trzeba by pewnie jeszcze powiedzieć, no bo ktoś powie: „Grzegorz, przecież nie masz dowodów”, No, ja e, też nie mam ale dowodów. najprawdopodobniej uratowałaś wtedy swoje dziecko, tym bardziej, że słyszałaś od lekarzy Że to, nie co ma szans. dokładnie, No, co pani tutaj myśli. Przecież to się skończy najgorzej, jak może. dokładnie. Więc profesor Płatek mnie uświadomiła wtedy, że i zresztą od niej się też dowiedziałam, że groziło Markowi od 8 do 15 lat więzienia za przemyt. Dobrze, że tego nie wiedział Całe wtedy, szczęście. bo by nie pojechał. Ja nie wiem, jakby zareagował. Podejrzewam, żeby I tak by pojechał. pojechał. Pewnie Pewnie. tak, ale z inną świadomością po Z prostu, inną, nie tak. bardziej obciążony. Tak, ponad rok trwało, zanim się przyznałam oficjalnie, co zrobiłam. Dzisiaj Max jest, z nami, tak bym Dzisiaj powiedział. Max jest z nami i minęło już jest 11 rok na konopiach. Oczywiście to też nie jest tak, że konopie są panaceum. Musimy Mhm. sobie to jasno powiedzieć. Przez te 10 lat wydarzyło się bardzo dużo rzeczy i dobrych, i niedobrych. Najważniejsze jest to, że poznajemy tę roślinę coraz bardziej, odczarowujemy ją coraz bardziej, coraz lepiej rozumiemy jej działanie. Natomiast to, co niedobrego się wydarzyło, to był na przykład taki okres, kiedy uważano, że konopie to jest panaceum na wszystko Mhm. i bardzo dużo nadużyć powstało w tym czasie wobec ludzi, wobec nadziei na wyleczenie. Tak? To nie powinno mieć miejsca. Natomiast Max żyje, ma się dużo lepiej niż kiedykolwiek. Tak dla porównania powiem, że Max, kiedy przeżył OJOM, był dzieckiem, które w wieku ponad 5 lat już nie podnosił główki nawet. On nie był w stanie się przykręcić z brzuszka na plecki, był kompletnie niepełnosprawny. On nie miał wyrazu twarzy nawet, dosłownie. Wyobraź sobie dziecko, które ma kamienną twarz po prostu. On był on wtedy to był dopiero regularnie naćpany. On dostawał mnóstwo leków neurologicznych. I ja nazywałam go w tamtym czasie storczykiem, bo on był, wiesz, nie lubię takiego określenia, że człowiek roślina, nie? Mhm. Ale storczyk tak ładnie brzmi. Ze storczykiem też nie pogadasz, ale możesz do niego mówić, nie? I on przynajmniej zachwyca swoim wizerunkiem. I Max właśnie w takim stanie był. On miał jedyną aktywność, jaką on wykazywał, to tak naprawdę była aktywność padaczkowa. On posadzony siedział w taki sposób, miał taki wyraz twarzy bezwyrazowy. Był karmiony, gdzie jedno karmienie trwało 1,5–2 godziny, bo przerywane to było napadami. On miał po kilkaset napadów każdego dnia i to były takie koktajle napadowe, które miały przeróżne przebiegi. W ciągu dnia mieliśmy serię napadów toniczno-klonicznych, serię napadów zgięciowych, kilka napadów z utratą świadomości, z bezdechem. To wszystko w ciągu jednej doby. Mhm. Więc myśmy żyli tak na dobrą sprawę cały czas pod presją tego, że to może się źle skończyć. Rok temu dzięki tobie stanąłem na scenie ze łzami wzruszenia i radością. To była ogromna niespodzianka. Dziś znów mamy szansę. Nasz kanał ponownie walczy o tytuł YouTubera rynku, a Metamorfoza Finansowa o nagrodę w kategorii Inicjatywa Edukacyjna. Razem możemy to powtórzyć. Zagłosuj na nas. Link znajdziesz poniżej. Konopie spowodowały to, że my dzisiaj, pomimo tego, że Max dalej ma padaczkę, to żyjemy względnie normalnie, bo Max siedzi, Max raczkuje, Max opowiada po swojemu. On nie mówi w taki sposób werbalny, ale opowiada. Tam różne swoje dźwięki wydaje. Śmieje się, chichra się, ma ulubione osoby, mniej lub bardziej, tak. Wiemy, kiedy przychodzi ktoś, kogo on bardzo lubi, kiedy przychodzi ktoś, kogo on mniej lubi, chociaż on generalnie jest bardzo pozytywny, więc lubi wszystkich. On ma swoje ulubione potrawy. My do niego mówimy i mówimy, że Max, masz dzisiaj ochotę na śledzie, bo my dzisiaj będziemy jeść śledzie. A Max zaczyna się chichrać i wtedy wiemy, że on ma ochotę zjeść te śledzie. I on zje śledzie po prostu, co kiedyś było nie do pomyślenia. Więc Max żyje i żyje całkiem dobrze pomimo swojej niepełnosprawności, bo on no, nie wstał na nóżki, tak. Deformacje jego szkieletu już tak postąpiły, że nie bardzo się da. Głowa też nie pracuje w taki sposób jak u zdrowego człowieka. Ale po takiej ilości napadów, które on miał, to i tak dobrze, że on nie ma kisielu zamiast mózgu, Mhm. bo mógł mieć.
Co jeszcze spowodowały konopie? To jest też potwierdzone w badaniach. Max po 4 tygodniach śpiączki farmakologicznej miał tak zwane uszkodzenia okołokorowe. To było wykazane w rezonansie magnetycznym. Był sparaliżowany prawostronnie, był bezwład, taki tak zwany bezwład połowiczy. Dzisiaj nie ma śladu po tym. On się zregenerował, czyli mózg też się regeneruje i no nic innego nie wpłynęło na to, jak tylko myślę, że nasza wiara, nasza miłość, ale też konopie po prostu. Też narkotyki, ale inne. Świetny ten początek, kiedy przecież lekarze powiedzieli, że to narkotyki, a ty odpowiedziałaś, no a czym są leki, które, No które, tak, które no bo też się przecież podaje, no bo jak on przecież dostawał morfinę i dormikum, to jest tak, narkotyk tak przecież, tak? otłumiają. Ja myślę, że dla takiego porządku warto, żebym wspomniał, że my mamy dużo wspólnego, mimo że się widzimy dzisiaj pierwszy raz tutaj i dosłownie Nie, no ja cię oglądam. Okej, ale na żywo się widzimy od pół godziny. Się poznaliśmy na żywo pół godziny temu, ale mam brata, Marcina, świetnego brata, który też ma padaczkę i moim marzeniem jest to, żeby pomóc mu wrócić do większej aktywności niż on dzisiaj ma. I to jest pierwsza rzecz, która nas łączy, nasze rodziny łączy. A druga rzecz to jest taka, że twoje czwarte dziecko urodziło się właśnie, i to o Maksie mówimy, i on jest czwartym twoim dzieckiem, a ja urodziłem się czwarty w kolejności. Nas było 6. Dwoje niepełnosprawnych, tak naprawdę jeden brat niestety nie dożył, ale Marcin, możemy mu pomóc. Myślę, że dlatego też mnie ten temat jeszcze bardziej ciekawy niż kiedykolwiek i widzę, że coraz częściej pojawiają się dowody, pojawiają się ludzie, którzy o tym mówią, bo być może tych dowodów jest więcej, być może tych historii, które się dobrze zakończyły albo kontynuują rozwój właśnie tych dzieciaków, które się w taki sposób urodziły i może nie było zgody na to, żeby mówić o pewnych alternatywnych metodach leczenia, a dzisiaj są tacy ludzie jak ty, którzy wychodzą i którzy mówią, mam takiego Maxa, który się rozwija dzięki temu. Nikt w to nie wierzył, ja wierzyłam. I ty wychodzisz o tym, mówisz, to jest szalenie ważne, że ty przychodzisz z tą informacją i ta informacja dociera do wielu domów i być może pojawią się kolejni, którzy też mają sukcesy, ale bali się o tym mówić. Pewnie ty o Wiesz tym... co, na przestrzeni 10 lat takich historii było bardzo dużo. Tylko widzisz, to jest tak, że konopie zostały zdyskredytowane, można powiedzieć, że polityczno-ekonomicznie. A kiedyś Taki był przecież były klimat. normalne. Kiedyś były. Lata 60. chyba, tak? Dobrze pamiętam, lata 60. Polska była potentatem Dokładnie, konopi. normalnie się o tym rozmawiało. Skądinąd liczymy na to, że stanie się na powrót tym potentatem Mhm. i jeżeli nam czas i twoja oczywiście konwencja programu pozwoli, z chęcią 2 zdania na ten temat Jasne, powiem. oczywiście. W każdym razie ludzi, którzy o tym mówią, jest naprawdę sporo. Mało tego, jest bardzo dużo badań naukowych, jest bardzo dużo placówek naukowych i medycznych, które w oparciu o konopie funkcjonują. Pomimo tego, że żyjemy w świecie, no, co by nie mówić jednak leków technologicznych, tak? Już nie chcę tu stygmatyzować i mówić o wielkiej, prawda, big farmie i tak dalej, no ale wiemy jak jest po prostu. Tak. Jeżeli na coś nie ma patentu, no to jest to poza kręgiem zainteresowań dużego biznesu. I rzeczywiście konopie są w takim miejscu, w którym nie można ich opatentować, ale można patentować i próbować różnego typu specyfiki na bazie konopi albo syntetyczne, więc tutaj ten rynek jest zainteresowany tym, ale my niekoniecznie. My, czyli odbiorcy, bo trzeba mieć dużo pokory i dużo szacunku dla tej rośliny. Ta roślina jest naprawdę nie bez powodu nazywana Santa Herba i bynajmniej nie chodzi tu o żaden aspekt religijny, tylko o mnogość zastosowania. To jest taka roślina, która według profesora Koteckiego, wybitnego specjalisty od botaniki, przedwczoraj wypowiedział takie słowa, że gdyby Linneusz żył w dzisiejszych czasach, to nie nazwałby tego cannabis sativa, tylko cannabis, no i tutaj niestety nie przytoczę tego, bo nie znam łaciny, ale w wolnym tłumaczeniu oznacza to, że roślina taka hiper dobra, nie wiem, wszechstronna, to jakoś tam się nazywa. Dokładnie przedwczoraj mieliśmy spotkanie na Uniwersytecie Przyrodniczym i te słowa padły. Dlaczego? Dlatego, że każda część tej rośliny, absolutnie każda, od korzonka począwszy na terpenach, czyli na zapachu skończywszy, jest wykorzystywana przez człowieka. Nie ma wiele takich roślin na Ziemi, które mają tak szerokie zastosowanie. No i nie ma takich roślin na Ziemi, które zostały tak bardzo zdyskredytowane przez, można powiedzieć, system, tak? Mhm. Pomalutku teraz to się odkręca, tak, odkłamuje. I ludzi, którzy o tym mówią, jest naprawdę coraz więcej. Powstają kierunki edukacji. Ja sama jestem prekursorem i założycielką
kierunku studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym. W tej chwili pracujemy nad tym, żeby kolejne uniwersytety również kształciły, ponieważ to jest roślina, która na każdym etapie edukacji może znaleźć swoje miejsce. Czy to będzie placówka medyczna, czy ekonomiczna, czy politechniczna, czy przyrodnicza, to tam możemy się o konopiach uczyć, zdobywać wiedzę i doświadczenie. Konopie rzeczywiście mogą uratować nas pod wieloma względami. Nas w sensie ludzkości, tak, bo dają nam i dach nad głową, i ubiór, i żywienie, i leczenie, i biopaliwo, i no mnóstwo innych rzeczy. Więc o tym trzeba też mówić i o tym mówimy. Robimy konferencje, robimy spotkania. Tych ludzi jest coraz więcej. Natomiast klimat wokół w ogóle terapii naturalnych robi się bardzo przykry w Polsce. Bardzo przykry. Ja ostatnio popełniłam nawet taką wypowiedź publiczną, w której na kanwie nagonki na naturoterapeutów, Mhm. oczywiście słusznej skądinąd, bo jeżeli ktoś z kręgu naturoterapii jest nieuczciwy, nierzetelny i wykorzystuje ludzi, to trzeba to napiętnować. To nie podlega dyskusji. Tylko nie można wylać dziecka z kąpielą. Nie można mieć pretensji do naturoterapeutów, że do nich ludzie lgną, tylko trzeba zastanowić się, dlaczego tak się dzieje. A dzieje się tak, ponieważ system medycyny akademickiej no po prostu zawodzi ludzi. I tu, mówię to teraz w kontekście właśnie moich doświadczeń z Maxem. Przecież Max był leczony konwencjonalnie. On dostał 23 leki neurologiczne. On był leczony systemowo i to systemowe leczenie spowodowało, że z dziecka, które się urodziło tylko z zespołem Downa i nie miał naprawdę żadnej wady towarzyszącej, i świetnie się rozwijał, po podaniu leków przeciwpadaczkowych stał się po prostu storczykiem. A z kolei to, co jest teraz napiętnowane, czyli naturoterapia, tak, uratowała jemu życie i zresztą setkom innych osób, żeby nie powiedzieć tysiącom. Ja sama przecież prowadzę działalność taką konsultingową, można powiedzieć doradczą w zakresie używania konopi i mam pod opieką blisko 15 000 osób, więc i to tylko jedna osoba, a przecież Mhm. takich osób jest w Polsce Są więcej, bo sama setki. je kształciłam Tak. też. Więc trzeba o tym mówić też w kategorii potrzeb po prostu i ewentualnie uzdrowienia tego systemu medycyny akademickiej, bo ten system jest po prostu wymagający uzdrowienia, jest chorym systemem zwyczajnie. Zanim zapytam o ten chory system, chciałem podziękować Wam też widzom i też naszym partnerom, bo dzięki partnerom nasz kanał jest w stanie się jeszcze szybciej rozwijać. Sprawdźcie, kto jest partnerem dzisiejszego odcinka. Złoto zawsze kojarzyło się z niedostępnością i wysokimi cenami. Jednak z partnerem naszego kanału, Goldsaver, to wszystko się zmienia. Goldsaver to sklep, w którym kupujesz fizyczne złoto po kawałku. Czyli każdy zakup przybliża Cię do odebrania swojej złotej sztabki. Goldsaver. Wygodnie, prosto i bezpiecznie. Już dziś zacznij swoją złotą przygodę i zajrzyj do naszego partnera. Link w opisie pod filmem. Chciałem zapytać w kontekście tego piętnowania, sprawiania, że gdzieś dyskredytacja się pojawia w kontekście właśnie tego, co się dzieje z konopiami i jak to się rozwija od 2014 roku. Powiedziałaś, że faktycznie te prace, że te komisje, pojawił się tam nie tylko Leroy, ale mnóstwo ludzi No obok tak, tego, mnóstwo. którzy pracowali, którzy nie tylko gdzieś tam w ławach poselskich, na komisjach zdrowia, ale też lobbowali, nagrywali, chcieli odczarować ten temat. No i jak byś powiedziała dzisiaj w roku 2025, gdzie my jesteśmy? Czy my zrobiliśmy jakieś faktycznie realne kroki do przodu, czy się cofnęliśmy, czy to jest status quo, nic się nie zmieniło? I wiesz co, zmieniło się bardzo dużo, ale to jest tak, że poczyniliśmy wielkie kroki do przodu i tych kroków sporo, bo przecież mamy ostatecznie legalną medyczną marihuanę, którą można dostać z wypisu lekarza, Tak. ale z drugiej strony też się cofnęliśmy bardzo mocno. Zacząć należy od tego, że ustawa, która dopuszcza użytek medycznej marihuany, od samego początku została pokiereszowana i pocięta przez polityków, czyli mało eksperckie osoby. Tak. Jak mi się ładnie udało powiedzieć, to tak teraz jest popularne, nie? Tak, Osoby eksperckie. tak, osoby No eksperckie. więc te osoby nie były eksperckie w żaden sposób i ustawę po prostu uczyniły niepełnosprawną. Pamiętam w dniu, w którym Sejm przegłosował tą ustawę, to ja jakieś tam media poprosiły mnie o wypowiedź. Powiedziałam, że jest to ustawa, która jest niepełnosprawna, ale będziemy ją kochać jak własne dziecko i rehabilitować po prostu.
I to trwa już i trwa. To było, przypomnę, że w 2016 roku, 17, przepraszam, w 17 roku. 1 listopada 2017 roku ustawa została oficjalnie jakby wdrożona w życie, no ale długo jeszcze nie było konopi na rynku. To jest inna sprawa, ale do czego zmierzam? Pytasz, czy jesteśmy do przodu, czy do tyłu. To jest trochę tak, że robimy 3 kroki do przodu, 4 do tyłu, 2 do przodu, 1 do tyłu. I to się odbywa w taki sposób, że gdyby ta ustawa nie została pokiereszowana, to mielibyśmy system edukacji. Jeżeli ludzie, czyli lekarze, terapeuci, byliby wyedukowani, to by nie byli przestraszeni. To by wiedzieli, co robią. To by mogli monitorować przebieg tej terapii, mogliby monitorować skutki uboczne. Tego oczywiście nie ma. Następnie ustawa została pokiereszowana w taki sposób, że nie mamy polskich upraw. My musimy to wszystko sprowadzać. Za tym idą ceny bardzo wysokie, ograniczona dostępność. Zaczęły się pojawiać takie patologiczne historie typu receptomaty, czyli zgodnie z naszą ustawą powinno być również zliberalizowane prawo posiadania konopi na użytek własny, rekreacyjny. Mhm. Z uwagi na to, że dzisiaj za pół grama możesz pójść przed sąd, tak? Czyli no może już nie do więzienia dzisiaj, tak? Ale na pewno można być postawionym przed sądem. No to wielu użytkowników rekreacyjnych, chcąc jakby zalegalizować swój użytek rekreacyjny, uzyskują receptę od lekarza, tak? Czyli Mhm. stają się pacjentem. Tak. Oczywiście nigdy nie byli pacjentem, więc stworzył się ogromny rynek receptomatów, co jest patologiczne i ze szkodą dla rynku pacjenckiego. No więc teraz znowu politycy zaczęli mieszać i ograniczyli dostęp do receptomatów. No, z jednej strony słusznie, ktoś by powiedział, tak? Ale z drugiej strony jest to wylanie dziecka z kąpielą, bo dzisiaj rano dzwoni do mnie mój podopieczny, pan, który opiekuje się swoją ciężko chorą żoną. Żona choruje na raka trzustki, ma potworne bóle i on, żeby dostać teraz receptę na medyczną marihuanę, bo morfina już nie pomaga, to on musi tą żonę zatargać do lekarza, bo nie można zdalnie tego zrobić. Tak? Można zdalnie robić inne rzeczy, ale tego nie można. Tak. To jest po prostu stek takich bzdur, takich nielogiczności, takich działań, które nie wiem komu, nie wiem czemu służą. Chyba tylko po to, żeby coś robić i cały czas coś mieć do zrobienia nowego, tak? Mhm. Więc tak to mniej więcej wygląda. Można by o tym opowiadać naprawdę 3 sezony na twoim kanale, więc nie będziemy się rozwijać. Rozmawiajmy. Tak. Dzisiaj mamy może godzinę, ale rozmawiajmy dzisiaj. To jest pierwsze nasze spotkanie. To jest tak... Więc jest to patologiczne po prostu. Ale i tak, pomimo tej patologii jest lepiej, bo jednak kiedy ja zaczynałam w ogóle przygodę z konopiami ponad 10 lat temu, no to ja byłam przesłuchiwana przez prokuratora. Mi grożono, że mi odbierze się prawa rodzicielskie, tak? Prawa opieki nad moim własnym dzieckiem. Więc to był dużo gorszy czas. Matki, dzieci onkologicznych, cierpiących, które korzystały z konopi, miały naloty policyjne do domu, miały przeszukania. Zresztą bardzo słynna historia z Katowic, nomen omen, gdzie jedna z pań doktor w szpitalu onkologicznym dziecięcym była wyjątkowo cięta na konopie i napuszczała po prostu policję na rodziców, gdzie mieli najazdy domowe za użytek konopi. Dzisiaj możesz używać tych konopi w szpitalu, za zgodą lekarza oczywiście, ale już mało kto nie wyrazi tej zgody. Dzisiaj już nikt ci nie powie wprost, że jesteś narkomanem, bo jesteś pacjentem po prostu kanabis. Więc dużo się zmieniło, ale dużo jeszcze wymaga zmiany. Jest taki cytat, przeczytam, żeby na pewno dobrze, bo emocji jest sporo, bo też gdzieś się utożsamiam z tym tematem, nawet nie dla siebie, ale dla Marcina, o którym wspomniałem, brata, bo chciałbym, mam takie marzenie. Ktoś kiedyś pytał o takie marzenie największe moje, no to ono nie jest związane już tak naprawdę z finansami, bo mam czym jeździć, mam zapłacić rachunki, mi zostaje, mam rodzinę moją już, mam dom, ale mój brat, kurczę, jest zostawiony i jest z 83 roku i sobie myślę, że może w tamtych czasach gdzieś nie było tej woli, może nie było takiej osoby jak ty, która mogła wtedy pomóc i on jeszcze czeka na to. I może to jest
to jest kolejny pacjent, któremu będę mógł pomóc i to mój brat i będę mógł z nim pójść gdzieś i porozmawiać, bo dzisiaj ten Masz nasz... pełne moje wsparcie. Także tutaj myślę, że będziemy, dlatego emocje się u mnie pojawiają, dlatego dzisiaj się trochę nie umiem skupić, ale przeczytam ten cytat, bo on jest, myślę, że mówi wszystko. Zdrowy człowiek ma 1000 życzeń, a chory tylko jedno. Kennedy Jr. Dokładnie tak. I teraz zastanawiam się tylko, bo powiedziałaś mi, że część lekarzy wtedy, ordynatorów, nawet gdzieś dzwoniło na policję, robiło jakieś naloty. Zastanawiam się, dlaczego. Czy to tylko ze strachu wtedy, czy dzisiaj takie sytuacje się zdarzają? Na razie nie oceniam, tylko zastanawiam się, jeśli faktycznie ktoś zostaje lekarzem, ordynatorem, dyrektorem szpitala, jest tam przy tych pacjentach i widzi, że to pomaga, a mimo to piętnuje, mimo to próbuje gdzieś właśnie zabrać ten lek, który działa. No przecież mówisz, że morfina nie działa przy takim silnym bólu, a marihuana działała i ona sprawiała, że ci ludzie żyli i mogli się uśmiechać albo po prostu normalnie zasnąć. I ktoś taki, kto jest w takim miejscu, jest lekarzem, zastanawiam się, nas wielu świadomych ludzi ogląda, również lekarzy. Ja absolutnie nikogo nie oceniam, ale zastanawiam się, skąd u kogoś taki brak, nie wiem jak to nazwać. Wiesz co, ja się nad tym zastanawiałam niejednokrotnie i myślę, że nie mam jakiejś jednoznacznej odpowiedzi. Nie wiem, co siedzi w głowie takiego człowieka, ale tak sobie myślę. Jednym z kierunków tego myślenia jest to, że żyjemy w czasach, w których bardzo ważny jest, mogę użyć brzydkiego słowa, Można. że bardzo ważny jest dupochron. Teraz lekarz, jeżeli działa w oparciu o system, o to, co mu napisali w charakterystyce produktu leczniczego, jakie dali mu wytyczne, i on po prostu się będzie trzymał takiej rynny systemowej, to on ma dupochron po prostu, ma Tak. dupokrytkę, inaczej mówiąc. Jeżeli się wynurzy, no to on może pomóc człowiekowi, no ale nie wiadomo, czy się nie narazi systemowi, bo przecież nie ma na to procedury. Czyli doszliśmy do takiego momentu, w którym procedury stały się ważniejsze niż człowiek. To jest chyba największy problem. Ja znam wielu fantastycznych lekarzy, którzy narazili się systemowi. No, daleko nie szukać. Doktor Marek Bachański, który Maxowi wystawił receptę, który Maxa wspierał, który przecież był targany przez sądy, prokuratury. Pomimo tego, że on uratował życie Maxa, on był postawiony w stan oskarżenia. No przecież to jest aberracja. To jest chore. Ja znam wielu lekarzy, którzy pomogli pacjentom, ale zrobili to pozaproceduralnie i byli przez to targani przez izby lekarskie. Tak naprawdę sądy kapturowe. Ja się chyba na te czasy nie nadaję. Dla mnie, wiesz, życie powinno być przede wszystkim logiczne, tak? I jeżeli coś pomaga, to po prostu pomaga. Zgłębiajmy tą wiedzę, szukajmy możliwości, żeby pomóc. Jeżeli coś szkodzi, to szukajmy innych rozwiązań. Natomiast współczesny system medycyny akademickiej, też nie chcę generalizować oczywiście, tak, bo oczywiście. daleka jestem od tego, żeby cały system dyskredytować. Zaręczam cię, Grzegorz, że jak złamię rękę, to pójdę do chirurga, Oczywiście, że tak. a nie do kowala. Natomiast doszło do jakiegoś takiego pomieszania chyba z poplątaniem. Jakby ten system zaczyna zjadać własny ogon i sam siebie karmić, zapominając o to, dla kogo on powinien być. Ten system powinien służyć ludziom, a nie ludzie systemowi. A stało się tak, że ludzie służą systemowi, zasilając go coraz większą ilością paragrafów, zapisów, obwarowań, restrykcji, jakichś takich dziwnych po prostu sytuacji, w których człowiek przestaje myśleć samodzielnie, przestaje być empatyczny, przestaje pochylać się nad potrzebą drugiego człowieka, tylko jest zgodny z procedurą. Jest powiedziane tak, ma być tak. Koniec, kropka. Wiesz, ja to obserwuję na wielu płaszczyznach. Wiesz, nawet taka banalna sprawa jak, nie wiem, przychodzi ktoś do mnie, żeby porozmawiać o zdrowiu i mówi, że ma wyniki badań i lekarz mówi, że są wszystkie w normie. No więc pytam się, dlaczego pan się źle czuje, tak? No, skoro wszystko w normie. On mówi, no nie wiem, dlaczego źle się czuję, no ale wyniki mam w normie. Tak. No na litość boską. Nie możemy się odmurzyć, nie możemy przyjąć, że norma statystyczna jest wyznacznikiem tego, jak ty masz się czuć. No czujesz się, jak się czujesz. Norma ma pomóc, ma ukierunkować jakieś tam myślenie, prawda? Ale wiesz, wyniki to są puzzle. Tak. To trzeba poskładać, trzeba przeanalizować. A jak ma zrobić to lekarz z drugiej strony? Tu teraz jest obrona lekarzy, skoro oni systemowo mają kilka minut na to, żeby się zająć pacjentem. Tak. Czyli doszliśmy do takiego momentu, ja to nazywam taką erą dehumanizacji.
Wiesz, że więcej czasu trzeba poświęcić na papierologię, na dupokrytki różnego typu, niż na człowieka. I dlatego naturoterapia zyskuje, wiesz, bo człowiek po prostu czuje się człowiekiem w kontakcie z naturoterapeutą, o ile nie jest on jakimś oszustem i Oczywiście. naciągaczem, No tak, to oczywiście. też myślę, że się zgadzamy. Ja byłem na izbie przyjęć jakiś miesiąc temu, bo przyplątało mi się, uwaga, zapalenie płuc. To się Zdarza zdarza. się. Dostałem Najlepszym ostatnio się zdarza. informację, że po prostu jest ogromna fala, Tak. pełne szpitale, nawet podobno więcej, tu kilku moich znajomych pracujących w szpitalach powiedzieli, że więcej ludzi jest niż w trakcie pandemii w ich szpitalach, po prostu pełne łóżka, naprawdę pełne Czemu mnie łóżka to nie ludzi. dziwi? I tak to aktualnie jest, nigdzie tego nie mówią, ale to mówię ze swojego doświadczenia. Mhm. Pojechałem na tą izbę przyjęć, żeby zrobili mi prześwietlenie. 8 Okazało się, godzin? 8 godzin. Między 6 a 8 godzin było na monitorku informacja, Mhm. że tyle będę oczekiwał na swój numerek, który pobrałem z tego numerkomatu. Więc zdecydowałem, że no nie będę siedział 6 i 8 godzin, bo czuję się dobrze. Co prawda faktycznie kaszel był mocny, ale pojechałem na wizytę prywatną. Do innego Mhm. miasta dojechałem w godzinę, wizyta i powrót, czyli w 2 godziny byłem w domu. A tam bym siedział między 6 a 8 godzin. I zastanawiam się, i pytanie w kierunku takim kieruję, no bo w Stanach ogromne zmiany. Wszyscy to widzimy, minister Mhm. zdrowia Kennedy zaprzysiężony już po Trumpie i teraz on na konferencjach mówi takie rzeczy, które w zasadzie to jest aż nie do wiary dla niektórych. Dla mnie, ja zastanawiałem się, czy faktycznie dojdzie do tego, że on zostanie przegłosowany, zaprzysiężony, czy nie zostanie czy go po prostu nie przegłosują w tym kierunku, że on nie zostanie Tak, tym tak. ministrem zdrowia. Ale został przegłosowany i on zapowiada zmiany w kwestii żywienia Amerykanów. O, 50% leków na świecie, jak dobrze pamiętam, jest sprzedawanych w samej Ameryce. tak. 50% I najbardziej chory naród. najbardziej tak, chory tak. naród. Teoretycznie policjant świata, który może wszystko, ma fabryki, ma ogromne połacie, kraj, fabryk, no generalnie możliwości i oni byli w stanie tak zepsuć swoje społeczeństwo. I teraz zastanawiam się, czy to wpłynie, czy ta fala zmian w Ameryce, która już się dzieje, nie że będzie się działa, już się dzieje, czy to wpłynie na to, żeby nasi lekarze mieli więcej czasu? Bo mówisz właśnie, że bronimy lekarzy, bo oni mają za mało i oni działają według procedur. Oni muszą 30 minut wypełniać papiery, a mieć 5 minut tylko na pacjenta. Czy ty widzisz, że realnie ta zmiana w Fabryce coś tu Grzegorz, zmieni w to Polsce? jest tak, że ja bardzo na to liczę. Ja bardzo na to liczę, bo to albo się to unormalni, albo to po prostu pierdyknie. Bo nie może być inaczej. Myśmy doszli do pewnej ściany po prostu. Ja ci chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że są niestety też lekarze, którzy są z tego dumni. Ja przez kilka lat prowadziłam podmiot leczniczy, bo chciałam być taka bardzo prawilna i miałam przychodnie, miałam wszystko tak jak trzeba. I rekrutowałam lekarzy. Do współpracy, tak, do tego, żeby w mojej placówce było inaczej i zawsze było inaczej. No i przychodzi do mnie na rozmowę rekrutacyjną młody lekarz, taki 35 plus, taki, że jeszcze nie stary wyjadacz, ale już też nie rezydent. I on do mnie mówi tak: pani prezes, będzie pani ze mnie zadowolona. Ja mówię: panie doktorze, a co pan ma na myśli, mówiąc o moim zadowoleniu? Pani prezes, ja jestem bardzo wydajny. Ja potrafię załatwić 60 pacjentów na dyżurze. Ja mówię: o, i jak pan ich załatwia? A on mówi: szybko. Ja mówię: no to cudownie, musi pan szukać w takim razie innego miejsca, gdzie będzie pan karierę robił, bo tak się składa, że u nas się nie załatwia pacjentów. Ja przeznaczałam na wizytę z pacjentem godzinę. W placówkach państwowych mamy kilka minut. Kilka minut. W placówkach prywatnych jest troszeczkę lepiej, ale w takim LuxMedzie, Medicoverze, jakimś tam Enelmedzie, tak, no to jest jeden pacjent na 15. Kilkanaście minut, Tak. tak, 15 minut myślę. Mhm. I widzisz, to jest też taki moment, w którym ja wierzę głęboko w to, że musi się coś zmienić, ponieważ moja placówka nie wytrzymała parcia finansowego zwyczajnie, bo ja kilka lat utrzymywałam i dopłacałam do tego interesu, ponieważ mając jednego pacjenta na godzinę, nie jestem w stanie utrzymać po prostu nie jestem w stanie konkurować na rynku po prostu, bo przychodzi do mnie inny lekarz, który mówi: bardzo, bardzo mi się podoba, pani prezes, ja będę się leczyć u was. Jeżeli coś mi się przytrafi, ja przyjdę się do was leczyć, ale nie stać mnie na to, żeby pracować u was, bo ja muszę mieć 4 pacjentów na godzinę. I wiesz, i ja po kilku latach prowadzenia podmiotu leczniczego zlikwidowałam podmiot leczniczy, pracuję teraz jako po prostu firma konsultingowa, doradcza. Tak. Mhm. Ale wracając do twojego pytania, ja głęboko wierzę w to, że to się zmieni również w Polsce,
Bo myśmy naprawdę zabrnęli w taki kozi róg. Z jednej strony te wszystkie procedury spowodowały, że no, dupochrony są bardzo szeroko rozpostarte nad każdym lekarzem, ale z drugiej strony ludzi jest coraz więcej chorych. Mamy plagę zachorowań na nowotwór, mamy plagę zachorowań na choroby przewlekłe, a jednocześnie pojawiają się lekarze cudowni, typu na przykład bracia Rodzeń, którzy mówią: możesz, człowieku, wziąć sprawy w swoje ręce. Ja ci chętnie odkręcę chorobę, tak? Ale musisz wziąć odpowiedzialność. Lekarz staje się edukatorem. Tylko że nawet tacy lekarze są stygmatyzowani, no bo nie wypisują Ozempiku, tak? Bo nie wypisują kolejnych leków. Czyli jakby tu mamy takie starcie gigantów, bym powiedziała. Giganci finansowi kontra giganci humanitarni. Nie wiem, czy jak to inaczej określić. I ja głęboko wierzę w to, że jednak ten humanitaryzm musi wygrać, bo inaczej my po prostu jesteśmy pokoleniem straconym. Coraz bardziej zmęczeni, coraz bardziej zabiegani, coraz bardziej chorzy. I pozytywne jest tylko to, że jest już tak źle, że zaczynają ludzie dostrzegać, że to już jest po prostu ściana, a jak już się odbijesz od tej ściany, no to się zmienia perspektywa. I pojawia się Kennedy, pojawia się Trump. Zwróć uwagę na to, że Trump nie wygrał małą ilością głosów. Tak, wiem. On wygrał tak potężną przewagą, że to jest dla mnie najlepszy dowód na to, że ludzie są zmęczeni już tym, co Ten było. dowód społeczny, ci jego Tak, przeciwnicy przyszli przecież po wyborach nie tylko dlatego, że on tworzył swój tak. gabinet i chcieli jakieś tam ewentualnie kąski w przyszłości dobrze z nim żyć, ale zauważyli, że obywatele pokazali inaczej niż pokazywała telewizja, że słupki wyborcze są inne, przecież Dokładnie. zupełnie inaczej to Zresztą pokazywała. wiesz, że też piękny wizerunek manipulacji mediami, tak? Ja od wielu lat nie oglądam mediów publicznych, od wielu lat. Po prostu szkoda mojego czasu, energii, bo to jest ściek, to jest po prostu ściek. Tam nie ma słowa prawdy. Tam po prostu nie ma słowa prawdy. Przepraszam, jeżeli się narażam komuś, ale trudno. Mam to we krwi chyba. I właśnie ten społeczny dowód jest dla mnie o tyle cenny, że co prawda Ameryka jest daleko od nas, ale my jednak, no cały świat jest gdzieś tam zwrócony w kierunku tej Ameryki i bierze przykład. Ja bardzo wierzę w to, że to też ruszy polskie społeczeństwo, że my przestaniemy w końcu być takimi bezwolnymi po prostu taką masą plastyczną do kształtowania przez media, do karmienia kiełbasą wyborczą, obietnicami bez pokrycia, że przestaniemy w końcu wierzyć w to, co nam się obiecuje i nie rozliczać tego, że potem jest to ewidentne kłamstwo. Ja bardzo rozumiem w ogóle, jak to jest, że my mamy takie społeczeństwo, któremu się dosłownie pluje w twarz i mówiąc, że deszcz pada i my nic sobie z tego nie robimy. Ja tego po prostu zwyczajnie nie rozumiem, więc zawsze byłam gdzieś tam pod prąd, tak? Zawsze gdzieś tam, tak samo zresztą z tą medyczną marihuaną. Wiesz, to było na takiej zasadzie, że przyszedł głupi i nie wiedział, że nie można. Mi się po prostu w głowie mojej nie mieściło, że ja, będąc matką chorego dziecka, mogę być przestępcą. Że ja mogę być oskarżona o to, że ja zagrażam życiu mojego dziecka, podczas gdy realne zagrożenie było właśnie z systemu. Przecież on był realnie leczony przez wiele lat przez lekarzy, tak? To lekarze mu dali, wiesz, konfigurację leków, która go upośledziła. To nie jakieś ludziki z kosmosu, tylko legalnie działające struktury państwa, tak? I nagle się okazuje, że wybicie się z tych struktur, uratowanie życia dziecka jest powodem do tego, że ja mam stanąć przed prokuratorem i się tłumaczyć z tego, że ja dziecku uratowałam życie. Więc ja byłam tak strasznie zdumiona takim czymś, że powiedziałam, no nie, no coś trzeba z tym zrobić. I dlatego właśnie stałam się matką medycznej marihuany. Ale to nie ja sama. Na szczęście wokół mnie pojawiło się dużo osób, które może wcześniej nie miały takiej okoliczności sprzyjającej, żeby się odezwać głośniej. Nie chcę nikogo oceniać w żaden sposób, ale musiał się pojawić ten pierwszy, który zrobi z tego społeczny dowód słuszności. Bo o ile Palikot wcześniej próbował tam, prawda, jarać skręty, no to szczerze mówiąc nie dziwi mnie to, że to nie przeszło. Wiesz, to jednak jest używanie jakiejś tam używki, legitymizowanie tego.
No, może to być kontrowersyjne, chociaż z drugiej strony pijemy alkohol i państwo na tym zarabia, to więcej problemów mamy po alkoholu niż kiedykolwiek było po marihuanie. Natomiast kiedy wiesz, pięciolatek, nie, no nikt nie zarzuci pięciolatkowi, że jest ćpunem po Mhm. prostu. Ale z drugiej strony można było zarzucić jego matce, że działa na jego szkodę. Czyli szkodą było przeżycie. I wiesz, i we mnie narastał taki święty wkurw po prostu, przepraszam za brzydkie określenie. Narastała we mnie taka frustracja, która mówi, no, że to, to jest po prostu nielogiczne, to jest jakaś aberracja, tak? Musimy coś z tym zrobić. Stąd moje właśnie wystąpienia, stąd moje pokazywanie się w mediach, stąd moje głośne apele, stąd moje wizyty w Sejmie, stąd inicjatywa wniesienia trumien tak, myśmy wnieśli Na Komisję Zdrowia, z na tego co Komisję pamiętam. Zdrowia trumny, wiesz, dziecięce i to były naprawdę prawdziwe trumny z zakładu pogrzebowego jednej z mam dziecka chorego, również leczonego medyczną marihuaną. Wiesz, bo to nam zależało też na tym, żeby to pokazać bezsens tego działania, tego urzędów, tak, państwa, polityków. No i w jakimś stopniu się to udało. Natomiast, no mówię, do zrobienia jest jeszcze bardzo dużo, głównie na poziomie świadomości. Powiedziałaś bardzo dużo, nie przerywałem ci, bo Mhm. widzę, że to idzie z serducha i to też ostatnio na kanale wam mówiliśmy, że serducho ma więcej połączeń neuronowych niż mózg. Ostatnie 500 badania tysięcy więcej ponoć. Nie wiem, więcej, jak to policzyli, więc ja też nie wiem, ale jeśli policzyli, ale wierzę. ma to pomóc tym ludziom, którzy to serducho, tą intuicję gdzieś odsuwali w cień i mówią, Mhm. to tylko intuicja mi mówi, więc chyba zrobię tak, jak mi mózg podpowiada, albo tak jak telewizja, albo tak jak Excel, albo tak jak mówi mi lekarz. On się może nie zastanowił, on może właśnie nie ma tej dupokrytki, on może po prostu jest w jakimś systemie i ma kredyt do spłacenia i często bracia rodzeni o tym nawet mówili, że oni w Mhm. pewnym momencie jeszcze nie mogli z tego systemu wyjść, bo po prostu system ich tak uzależnił, że Tak. żyli na bardzo wygodnym, wysokim poziomie, potrzebowali kasy, wręcz zbankrutowaliby, musieliby się wyprowadzić gdzieś pod most, Mhm. gdyby nie robili tego Zgadza krok się. po kroku. Zgadza I się. ja nie mam pretensji do kogoś, kto dał się uzależnić. Ja po prostu wiem, że czasami życiowe historie są, że ktoś może wyjść tak jak bracia rodzeń, że ktoś może wyjść tak jak ty, mama dziecka, a część ludzi jeszcze nie może dzisiaj, ale ludzi świadomych, którzy zaczynają dzisiaj rozmawiać, zadawać pytania, bo ja absolutnie nie jestem człowiekiem, który chciałby zaorać lewą czy prawą stronę, bo to robią politycy. Mhm. Chcą, żebyśmy Tak. byli, wiesz, w jednym obozie albo w drugim. Ja chciałbym, żeby te obozy wreszcie zaczęły rozmawiać, żeby Mhm. lekarze powiedzieli, ok, w jaki sposób ja mogę to przepisywać, bo widzę, że to działa. Nie Dokładnie. tylko Dorota mi to pokazuje na przykładzie swojego syna, ale dziesiątki pewnie albo jak nie tysiące rodziców. Jak ja to mogę przepisywać, Mhm. żebym robił to legalnie, żebym wiedział, że mogę to robić tym, którzy to potrzebują, ale żeby tym, którzy nie mogą tego przyjmować, wskazywać coś innego, inną No i drogę. tu się kłania aspekt Dokładnie edukacyjny, tak. bo widzisz, jeżeli, wiesz, no, czysta ludzka natura, boimy się czegoś, czego nie rozumiemy. Po prostu. Jeżeli coś jest nieznane, niezrozumiałe, no to się tego lękamy po prostu, tak? Więc przeciwieństwem strachu jest wiedza. Jak już coś wiesz, to się tego nie boisz. I tu znowu właśnie ten obszar działania polityków. Zaorali nam tą ustawę, nie pozwolili na edukację. Edukacja dzisiaj się odbywa z poziomu oddolnego. Może to zabrzmi nieskromnie, ale ja zorganizowałam 7 dużych międzynarodowych konferencji, na które zaprosiłam 64 naukowców, lekarzy, po to, żeby edukowali polskich lekarzy i Mhm. innych naukowców. W tej chwili jesteśmy w przededniu, dosłownie w przededniu kolejnej konferencji międzynarodowej, która będzie już miała miejsce we Wrocławiu 12 kwietnia, jeżeli mogę o tym Jasne. powiedzieć, gdzie też będą na lekarze, naukowcy, przedsiębiorcy, politycy, bo też ich zapraszamy. Zobaczymy, czy przyjdą. Oczywiście zawsze to było kontrowersyjne, bo to była jedyna kasta, która nie przychodziła na te konferencje. W każdym razie edukacja. Dzisiaj jest ciut lepiej, bo mamy już studia podyplomowe, tak? Mamy już edukację na poziomie jednak akademickim. Co prawda jeszcze nie w systemie studiów stacjonarnych, tak, pierwszego, drugiego stopnia, ale podyplomówki są. Dużo kursów się pojawiło, ale z uwagi na to, że nie ma ciągle kodu zawodowego, na przykład terapeuty konopnego, to wielu lekarzy albo zdobywa tą wiedzę na własną rękę, albo, albo zwyczajnie nie ma czasu się tym zajmować i mówi: Nie wiem, ja się na tym nie znam, Mhm. zarobiony jestem. Boję się I i nie teraz robię. ja Mhm. też, żeby Grzegorz jasność miał, ja nie jestem absolutnie przeciwna medycynie akademickiej. Mhm. Nie jestem przeciwna lekom farmakologicznym, nie jestem przeciwna rozwojowi medycyny pod względem technologicznym czy nawet administracyjnym. Absolutnie nie.
tylko brakuje mi w tym balansu po prostu. I doskonale rozumiem, że jak ktoś się uwikła w ten system i właśnie ma kredyty, ma zobowiązania, no też chce żyć po prostu, Tak. więc nie mam pretensji do ludzi, tylko mam pretensje do systemu, który się tak rozrósł, że teraz trzeba go po prostu przebić, bo on już jest taki, wiesz, jak taki wrzód na tyłku. Trzeba go przebić, trzeba tą ropę po prostu wylać i tutaj właśnie te nadzieje pokładam w tym, co się dzieje w Ameryce. Ja myślę, że wielu z was obserwuje to, co w Stanach się dzieje. Niektórzy mówią, że ten wiatr zmian, że to tsunami, które się w Stanach dzieje, ono tutaj, ono tu przypłynie, tu przyleci za jakiś czas, ale myślę, że warto sprawy brać w swoje ręce. Nie czekać na Stany, nie czekać na naszych ministrów, chociaż zauważyliśmy, że wielu polityków w Europie, nie wiem, czy się wystraszyło, ale to jest chyba dobre słowo. Obserwujecie to, co się dzieje w ogóle w wielu krajach. Konferencje bezpieczeństwa. Trump zaczął działać i jak po prostu rasowy polityk, miliarder od lat, No i który bardzo dobrze, ale bardzo to jest dobrze, dobry człowiek na bo właściwym miejscu. Przede wszystkim on nie poszedł do polityki, żeby się dorobić na społeczności swojej, mhm. na swoim narodzie. On już ma swoje pieniądze, które sam wypracował. Zobacz, że u nas jest dokładnie odwrotnie. Odwrotnie, wielu polityków to Idzie, są ludzie, którzy wcześniej nie mieli biznesu. Mało tego, wielu z nich nie ma jakichś sukcesów finansowych, nie zarobili pieniędzy. to No znaczy ale nie zarobili pieniędzy, dopóki nie przyszli do polityki. Nazywajmy rzeczy po imieniu. często tak Bardzo jest. często tak jest. Ale to wróćmy do tego, co możemy zrobić bez opinii o politykach, bo szkoda czasu Okej. faktycznie na niektórych polityków, którzy po prostu mieli okazję, no i widać, że zmarnowali swoje lata. Mieli też do tego prawo. Nawet niektórzy nie zarobili pieniędzy dla siebie. Też myślę, że takie przypadki są. Chciałem zastanowić się nad tym, co my możemy zrobić. Więc tak, możemy nagrywać i to robimy. Ty mogłaś przez te ostatnie 11 już lat robić to, co robiłaś i te sukcesy są. Myślę, że 2025 rok, niech on będzie rokiem działania. Nie mówmy, tylko działajmy. Ja działam, bo nagrywam. Tak. Ja zapraszam tutaj przeróżnych ludzi i bardzo chętnie zapraszam braci rodzin, zapraszam naturopatów. Ja chętnie zrobię debatę między lekarzami z systemu, którzy na przykład byli przeciwni marihuanie medycznej i dzisiaj widzą dowody. Tu nie chodzi o to, żeby się sprzeczać, kto jest lepszy, kto ma rację, tylko zobaczyć, że jeśli dzisiaj są pacjenci, którzy realnie czują ulgę i oni mówią, wreszcie mnie nie boli, no to jest dowód społeczny. Nie ja, czy Dorota, Tak, czy, tak. czy lekarz, No który wiesz, się nie o mnie zgadza. się cały czas mówiło, w zasadzie o moim synu, że to jest przypadek kazuistyczny, nie? Co to znaczy? y, to jest inwektywa, wiesz, że przepraszam, oczywiście nie. Przypadek kazuistyczny, czyli przypadek taki jednostkowy, nie mogący stanowić wyznacznika pewnej teorii. Drugie określenie na to jest przypadek anegdotyczny. Okej. I to mnie zawsze doprowadzało do szału, bo ja mówię, ja nie pozwolę na to, żeby sprowadzić mojego syna do poziomu anegdoty, Tak. bo on nie jest anegdotą. On jest człowiekiem z krwi i kości, on cierpi, on się cieszy, on ma swoje uczucia i to, że nie potrafi tego wyrazić wprost, nie oznacza, że ich nie posiada. On potrzebuje reprezentanta Dokładnie. i ty jesteś na pewno na odpowiednim miejscu, żeby reprezentować swojego syna. Ja będę chętnie reprezentował swojego brata w przyszłości, zresztą robiłem to przez A jakiś tak a czas. propos, zupełnie poważnie, podsunęłeś mi teraz pomysł, tak na żywo zupełnie, Tak. że jeżeli dasz się zaprosić na konferencję 12 kwietnia, to możesz taką debatę już tam poprowadzić, bo konferencja nazywa się Cannabis Future 2025, czyli przyszłość konopi. I oparta jest o 3 moduły. Będzie moduł biznesu, będzie moduł edukacji i będzie moduł zdrowia. Na każdym z tych modułów będzie jeden duży wykład i panel dyskusyjny, bo chcę, żeby były różne głosy, różne środowiska i jedno, co mogę na pewno obiecać, nie ma żadnej poprawności politycznej. Po prostu mamy mówić tak, jak jest. Tak? Zupełnie uczciwie i szczerze. I jeżeli masz życzenie, masz ochotę, czuj się zaproszony razem ze swoimi widzami oczywiście do poprowadzenia albo do uczestniczenia w debacie, bo to jest takie też właśnie realne działanie. My to będziemy też nagrywać, będziemy to puszczać później w świat, będziemy pokazywać to też politykom, będziemy pokazywać potrzebę, która wypływa od dołu po Oddolnie. prostu. Tak. Wielkie dzięki za zaproszenie. Myślę, że wezmę to poważnie pod rozwagę. Jeszcze nie chciałbym powiedzieć, w jakiej roli tam Okej, będę. Czy okej. właśnie brata kogoś potrzebującego, kto nie ma głosu, bo mój brat Marcin jest ubezwłasnowolniony, nie mówi na co dzień, więc on się nie zgłosi po swoją potrzebę, tylko on dzisiaj bierze garść leków firm farmaceutycznych, więc ja się nie dziwię, że często politycy się nie odzywają w temacie, bo ja słyszę od różnych polityków, znajomych posłów, jakie oni dostają
bym powiedział, Apanarze. maile, apanarze to swoją drogą, ale jak dostałem maile, jaka tam jest inwigilacja, bym powiedział, prywatna w ich kierunku i czasami ludzie decydują, że chcą mieć święty spokój i tyle. Tak to powiem delikatnie. Więc cieszę się, że ta konferencja jest. Zgłaszam chęć, tylko jeszcze nie wiem w jakiej formie. Nie wiem, czy będę miał taką wiedzę, żeby poprowadzić całą tą debatę, ale jako ktoś, kto jest blisko tematu, kto chciałby przetestować na bracie, bo tak jak mówię, on sam nie będzie się zgłaszał w tym temacie jak najbardziej. Dorota, idźmy jeszcze dalej, bo tematów Okej. jest cała fura. Myślę, że jeszcze kilka możemy dzisiaj przedyskutować. Jak ty myślisz, jaka jest skala potrzeb pacjentów, którzy się nie zgłoszą, którzy siedzą w swoich domach, nie oglądają YouTube'a, bo może nie mają możliwości, bo nie wiem, bo nie słyszą, bo nie widzą, bo są wykluczeni społecznie, bo nie wiedzą w ogóle, że takie debaty, dyskusje się toczą na YouTubie. No jednak nie jesteśmy mainstreamem jeszcze, ale myślę, że to w kierunku idzie, że telewizja zginie po prostu w ciągu 5-10 lat, bo widzę, co młodzi ludzie mówią, 20-15-latkowie, oni nie oglądają telewizji, oni nie mają tego odbiornika, dlatego politycy bardzo chętnie przechodzą na kanały YouTube'owe. Dlatego tworzą się coraz częściej kanały, bo to jest dzisiaj nowe medium. Czy ty kiedyś szacowałaś albo szacowaliście, ilu ludzi dzisiaj realnie mogłoby skorzystać z Wiesz z co, tej pomocy? powiem teraz coś, co może wywołać falę pewnej kontrowersji, ale powiem to. Współczesna nauka poszła w takim kierunku, w którym my coraz więcej wiemy na temat ludzkiego ciała. No to jest oczywiste. Tak. Więc wiemy o tym, że istnieje coś takiego jak układ endokanabinoidowy. Trudne słowo, jeszcze trudniejszy układ. Nie będziemy o tym mówić wprost. W uproszczeniu jest to układ, który odpowiada za równowagę biologiczną, czyli za jakość, precyzję, tempo procesów, które zachodzą w organizmie i które decydują o naszym dobrostanie. Czyli homeostaza, jeżeli jest zaburzona, to możemy to postawić znak równości z jakimś tam chorobą czy z gorszym samopoczuciem. Jeżeli wracamy do homeostazy, to jesteśmy w procesie ozdrowieńczym, czy jesteśmy zdrowi po prostu. I teraz patrząc przez ten pryzmat tylko, każdy z nas, absolutnie każdy może być beneficjentem używania konopi. Dlatego, że w konopiach mamy bardzo cenne zasoby pod postacią fitokanabinoidów. To są analogi do neuroprzekaźników w układzie endokanabinoidowym. W układzie endokanabinoidowym mamy endokanabinoidy, w konopiach mamy fitokanabinoidy. One są analogowe, one do siebie pasują idealnie. Więc z punktu widzenia prewencji, profilaktyki zdrowia, tak, każdy może używać konopi. Z punktu widzenia procesów terapeutycznych, no ci, którzy mają zaburzenia głębsze. I tutaj bardzo ważne jest, żeby podkreślić, że konopie nie są lekiem w rozumieniu leku. Dzisiaj, kiedy mówimy o tym, że coś jest lekiem, no to mamy na myśli lek na, nie? Mamy leki na raka na przykład, nie? Mamy lek na kaszel, co jest też takie, wiesz, lingwistyczną trochę bzdurką, nie? Bo powinno być lek przeciw kaszlowi na przykład, nie? No ale mówimy potocznie. Więc jeżeli mówimy o układzie endokanabinoidowym, to konopie zasilają ten układ i układ już dba o to, żeby wyprostować procesy, które uległy zaburzeniu. Czyli możemy użyć konopi i wobec padaczki, i wobec cukrzycy, i miażdżycy, i nowotworów, bo wpływają na procesy, a nie na samą chorobę. Dlatego ja zawsze podkreślam, że konopie nie są lekiem na cokolwiek, ale leczą prawie wszystko. I z tego punktu widzenia popatrz na padaczkę na przykład. Tak. Weźmy takiego twojego brata czy mojego syna. Padaczka jako zjawisko w ciele to jest zaburzenie neurologiczne. Układ nerwowy to jest bioelektryczny układ, tak? Jest to układ elektryczny, Tak. tyle że w człowieku, czyli bio. Padaczka jest uszkodzeniem układu elektrycznego, a napad padaczkowy jest w pewnym sensie zwarciem. Zgadza się? To teraz popatrz. Masz przyczynę padaczki, masz skutek padaczki. Przyczyna padaczki to jest uszkodzenie układu elektrycznego, skutkiem jest napad, tak? Przyczyny czasami nie znamy. Czasami mówimy, że padaczka jest idiopatyczna, ale widzimy skutek, bo widzimy napady. A czemu nikt się nie zastanawia, co indukuje te napady? Przecież jeżeli masz układ elektryczny, popatrz, jesteśmy tutaj w studio, gdzie mamy
pierdyliard kabelków, nie? Tak. I któryś z nich może być uszkodzony, ale dopóki są od siebie oddalone i się nie zetkną ze sobą, to zwarcia nie będzie, Mhm. prawda? Musi dojść do jakiegoś czynności. I z padaczką jest bardzo podobnie. I teraz te czynniki wywołujące sam napad padaczkowy są bardzo różne. To mogą być czynniki zewnętrzne, to mogą być bodźce przetwarzane przez układ nerwowy, zaburzony, więc ten bodziec wywoła, nie wiem, to może być dźwięk, tak? To może być fotostymulacja, to może być zapach, tak? Czyli jakby zaburzone przetwarzanie w mózgu może spowodować napad, ale są też bodźce wewnętrzne, takie jak na przykład mikrostan zapalny, jak temperatura, zresztą mamy drgawki na przykład gorączkowe, tak? To może być bodziec hormonalny, może być stan stresu na przykład, tak? Czyli wiesz, podnosi się Rozumiesz, tych czynników jest bardzo dużo. I teraz konopie nie są opatrunkiem tylko i wyłącznie na uszkodzony układ elektryczny w mózgu. Chociaż to też robią, bo mamy już taką komponentę jak neuroprotekcja i to jest udowodnione, tak? Mamy badania na to, które mówią o takim aspekcie neuroprotekcyjnym, czyli jakby ja to mówię, że to jest izolacja na kabelku. Nie? Mhm. Natomiast wpływają też na całokształt, czyli jeżeli wyindukowany napad może być stanem zapalnym, a konopie wpłyną przeciwzapalnie, co też wiemy, że robią. Rozumiesz, to jakby my likwidujemy przyczynę dochodzenia do samego napadu. Więc jakby pod tym względem rynek jest potwornie duży, naprawdę. Tak na dobrą sprawę nie ma chyba człowieka, który by nie mógł w jakimkolwiek stopniu skorzystać z zasobów konopnych. I to stanowi największe zagrożenie dla systemu. Ja myślę właśnie, że to jest to. Mam znajomego, który Mhm. ma aptekę i ta apteka już w Katowicach zresztą, więc Wiem, o w kim miejscu, myślisz. gdzie, O Bartku, w nie? miejscu, tak, gdzie nagrywamy. No i kiedyś u niego byłem i pytałem właśnie, gdzieś drążąc ten temat, Mhm. zastanawiając się, czy o tym kiedyś nagrywać, szukałem też odpowiedniego Mhm. człowieka Mhm. do nagrywania. Chciałem kogoś stonowanego, Bartek wiadomo, że jest super do nagrywania, ale on jest bardziej ekspertem właśnie Tak. od tych rzeczy, a chciałem kogoś z historią. I dzisiaj ty jesteś i tak naprawdę to się wydarzyło. I pytałem go, kto do niego przychodzi? I mówię, co to są kolejki młodych ludzi? A on mówi, Nie, nie. absolutnie. Mówi, absolutnie. Mówi, Absolutnie. praktycznie młodych ludzi, którzy, jak ty to mówiłaś, zabawowo korzystają, czy Mhm. rekreacyjnie, tam nie ma. Mówi, zdziwię cię, ale tak naprawdę przychodzi wielu emerytów, ludzi, którzy Dokładnie. mają jakieś problemy, z którymi byli zamknięci w domu Mhm. i oni się dowiadują często od swojej Tak. sąsiadki, że ona, a ja mówię, no właśnie, co one, jarają jakieś jointy? A on mówi, nie. Nie, I oczywiście, wtedy że on mi nie. otwarł głowę i ja zobaczyłem, że Mhm. to są po prostu w formie kropel, że po prostu, że Naparów, kropel, jakiś są herbatek, maści, maści, więc są krople do oczu nawet. No właśnie to jest to, że kiedy my mówimy o marihuanie, to jest to, tak od razu się zapala taka lampka, nie? Że marihuana to narkotyk. Ale kiedy mówimy o fitokanabinoidach, mhm, to jest zupełnie inny wymiar tego wszystkiego. Przecież my podajemy fitokanabinoidy niemowlętom. Wiesz, że najmłodsze dziecko, jakie do mnie trafiło, oczywiście nie samo, bo za pośrednictwem rodziców, to był 7-dniowy noworodek. Noworodek urodzony z guzem mózgu. Dziewczynka się urodziła z guzem mózgu. Główka miała średnicę 11 centymetrów, a guz miał 5 centymetrów w jej główce. Nikt nie dawał szans na przeżycie temu dziecku. Nikt po prostu. I w tych okolicznościach, szukając jakiegokolwiek ratunku, no czegokolwiek po prostu, na zasadzie, wiesz, tonący brzytwy się chwyta, to dziecko trafiło do mnie, do doktora Bachańskiego również. Doktor Bachański jakby w tym wszystkim uczestniczył. I to dziecko żyje do dzisiaj. Guz przestał rosnąć, a dziecko rosło. Jak miała dziewczynka 1,5 roku, została zoperowana. Dzisiaj nie ma śladu po tym, co się wydarzyło. Więc to jest najmłodsze dziecko. Najstarszy mój pacjent to pani Maria. Pani Maria miała 101 lat, jak wow. jej wiekowy już syn do mnie trafił z prośbą o wsparcie mamusi. Więc nie ma tak naprawdę żadnej bariery. Nie ma tutaj... Wszystko, co się wiąże z organizmem, można połączyć też z fitokanabinoidami. Tak po prostu. Mhm. Ale, przepraszam, muszę to powiedzieć, nie możemy też do tego podchodzić jako do remedium i jak do panaceum. To nie jest panaceum i nie wykluczymy tutaj wszystkich leków, innych form wsparcia Tak. organizmu. Konopie nie zabezpieczą nam potrzeb wszystkich, tak? Mhm. Natomiast zabezpieczą potrzeby układu endokanabinoidowego. Ale zdroworozsądkowo myślę, że do tego podchodzimy. Całą tą dzisiejszą rozmową wspomniałaś już kilkanaście minut temu, że faktycznie nie chcesz, żeby to było na wszystko i nie można tego tak Nie traktować. można. E,
I myślę, że tutaj nasuwa się ważne pytanie, bo powiedziałeś, że potrzebujących może być bardzo dużo i to naprawdę może być całe społeczeństwo, albo duża jego część. Tym bardziej, że dzisiaj jesteśmy w takich czasach, że wydaje nam się, że ta medycyna, nawet nam się nie wydaje, no bo przecież czytamy badania naukowe, ogłasza nam się to nowe leki, obiecuje nam się, że zaraz ta choroba zniknie, a tylko w Polsce, przecież nie mówimy, że jesteśmy najbardziej chorym narodem na świecie, wcale tak nie mówimy. Wskazujemy wiele innych narodów, gdzie jest biedniej, gdzie jest gorsze jedzenie, Mhm. chociażby Stany, o których mówiliśmy, 50%, takie statystyki znalazłem, że 50% leków, które są produkowane na świecie, zjadają Amerykanie. To Amerykanie, jest tak. przerażające. Mhm. My w Polsce zjadamy coraz więcej. Ta medycyna jest coraz lepsza i w Polsce umiera 100 000 ludzi na raka, tylko na raka, każdego roku. No więc Dlaczego tak jest? właśnie. To pytanie myślę, że zada każdy, kto nawet się bardzo nie interesuje. To naprawdę są dane, że 100 000 ponad ludzi umiera każdego roku tylko na raka w Polsce. Więc co to oznacza? To oznacza, że najprawdopodobniej ta prawda, którą my się kierujemy, nie jest stuprocentowo prawdziwa. I Polacy budzą się nie dlatego, że chcą być w sprzeczności z tym Mhm. lekarzem, który nam pomaga w wielu kwestiach, tylko że najprawdopodobniej są inne rzeczy, które mogą jeszcze, pokazują to tak Znaczy, naprawdę, wiesz, że mogą być... ja mam takie powiedzonko, albo raczej pytanie. Czy znasz kogokolwiek, kto się urodził z niedoborem tabletek w organizmie, czy substancji jakichś Myślę, że to jest lekowych? No pytanie więc retoryczne. oczywiście, że jest retoryczne. Wiesz, jakby tak popatrzeć no, dosyć prymitywnie, tak, to człowiek to z biologicznego punktu widzenia, no to jest tłuszcz, to są białka, to są pierwiastki, to jest woda. Jesteśmy prostą strukturą. Oczywiście bardzo złożoną i mówię to z uśmiechem. Nam po prostu pomieszało się, czym człowiek żyje. My potrzebujemy dobrego oddychania, czystego powietrza, potrzebujemy nawodnienia, potrzebujemy składników odżywczych dobrze przyswajalnych, potrzebujemy minerałów i pierwiastków. Więc gdybyśmy byli w stanie dzisiaj dostarczyć do organizmu z pożywieniem tego wszystkiego, czego potrzebujemy, to nie byłaby potrzebna 3/4 suplementów i 7/8 leczenia. Ale wiemy, czym oddychamy, wiemy, jakie tempo mamy życia, wiemy o mikroplastiku, o wypełniaczach, spróchniaczach, koloryzantach, uzdatniaczach i tak dalej. Tak, Czyli cała lista. mamy całą listę, mamy całą tablicę Mendelejewa, a nie ma w tym składników odżywczych. Więc my jesteśmy niedożywieni jakościowo. My żyjemy w tempie, gdzie mamy potrzeby, teraz jest bardzo modne na przykład określenie detoks kortyzolowy, tak? Że kortyzol nam wybija po prostu, albo idziemy w kierunku niedoczynności kory nadnerczej, wyczerpania kory nadnerczy, tak? Mamy problem z nadwagą hormonalną również. Zresztą, wiesz, ja mam dużą wiedzę i duże doświadczenie, a sama padłam ofiarą tego. Miałam ubiegły rok bardzo trudny w swoim życiu i przytyłam 10 kilogramów, bo mi tarczyca siadła po prostu. Więc to się po prostu zwyczajnie dzieje. Mhm. Czy ja nad tym ubolewam? No tak, bo jako naturoterapeuta mogłabym sobie teoretycznie pomóc, ale też jestem tylko człowiekiem i też żyję w tych realiach. Więc ta pomoc nie jest wcale taka łatwa, ale mam przynajmniej świadomość. Dokonuję w miarę mądrych wyborów, tam gdzie mogę, ale też nie zawsze mogę, no bo nie jestem w stanie sobie uhodować mięska, wszystkich roślin. No, nikt z nas nie jest w stanie być zupełnie samowystarczalnym, tak? Mhm. Więc jesteśmy zdani na to, co nam robi przemysł. I tutaj uważam, że jest rola właśnie polityków, no bo ktoś dopuszcza te normy. Ktoś pozwala na to, żeby jedzenie było nachemizowane, tak? Ktoś pozwala na to. No teraz wiesz, jestem przerażona, bo niby Unia Europejska pozwoliła na to, żebyśmy robactwo jedli. No, mam straszny bunt. Mam straszny bunt. Ja wiem, że ktoś mi może powiedzieć, że jestem starą, niedouczoną babą, tak, która nie rozumie tego, że to jest białko i tak dalej. No serio. Może jestem stara, niedouczona baba, ale nie chcę jeść robaków. Tak, ja mam nadzieję, że ta Unia, że ta Unia, która, chociaż Magda Wielomska-Ziętek mi powiedziała, że absolutnie od samego początku ta Unia nie była dobrą organizacją i tylko ten marketing w Wiesz co, 2004 ja też roku jestem był. niestety antyunijna. Wiesz, znaczy, bardzo mi się podoba wolny handel, bardzo mi się podoba to, że nie muszę mieć paszportu. Tylko to są I to by wystarczyło. trochę inne rzeczy, bo to I jest to by Schengen, to wystarczyło. są inne... Tak, strefa inne Schengen to wystarczy. nam to wszystko wrzucono do Natomiast jednego. wkurza mnie to, że Unia nam narzuca takie idiotyzmy Czym mamy po jeździć, prostu. jak mamy wychować swoje Mhm. dzieci, co mamy jeść, Tak, jakie robale. krzywizna
banana, Krzywizna tak. banana, No. czy ślimak jest zwierzęciem, czy rybą. Nad tym się zastanawiają. Ryba lądowa, nie wiesz o tym? Ryba A lądowa. przy okazji podpisują pakty migracyjne, Tak, gdzie tak. chcą nam tutaj ubogacać kulturowo osiedla i miasta. No i tutaj powinniśmy protestować. My dzisiaj zajęliśmy się trochę innym tematem, ale szalenie nie tylko ciekawym, ale ważnym, bo dotyczącym naszego zdrowia, gdzie my tak naprawdę no, jesteśmy tym, co jemy, jesteśmy tym, co pijemy, jesteśmy tym, czym oddychamy i często ludzie mówią, no ale jaki ja mam na to wpływ? No właśnie mówię, że zadbajmy o ten swój trawnik. Jeśli faktycznie jesteś rolnikiem, no to zareklamuj się. Wyjdź tam do tych swoich klientów, bo jak ja przychodzę do swojego rolnika, to wiecie, co tam się dzieje? To się bardzo, bardzo cieszę, bo tam jest wreszcie kolejka. Mhm. Ja nigdzie nie powiedziałem, gdzie ja chodzę, gdzie jest adres, ale ludzie się budzą, bo ja wchodzę i Tak. wreszcie jest kolejka. Ja stoję na zewnątrz i po prostu jak w sklepie. Jajka, masło, Tak. serek, mleko. Ktoś powie, że nie, że to że to jasne. To Nie, słuchajcie, nie zawsze możemy oczywiście znaleźć dziurę w całym. dziurę w całym, ale jeśli no. mamy wypić mleko, to wypijmy to zdrowsze. Tak, Jeśli mamy oczywiście. zjeść nabiał, to ten faktycznie taki uhodowany od rolnika, który wie, Tak. co robi i czym karmi. Jeśli mamy kupić jajka, no to wiadomo, że to jest superfood, no to jest Tak. od I tego... teraz na to wszystko nałóż sobie filtry, takie jak ostatnio się dowiedziałam, w ogóle mam takie bardzo przyjemne miejsce, do którego lubię jeździć, gospodarstwo agroturystyczne, ale takie prawdziwne, takie naprawdę z klepiskiem na podłodze, a nie tam, wiesz, luksusy. No i rozmawiając, mówię, żebym zjadła taką, prawda, zdrową świnię, wiesz, taką golonkę na Mhm. przykład, nie? No i się okazuje, że w całej wsi no nie uświadczysz. Nie ma, tak. I nie, poczekaj, bo to jest połowa tylko. Nie uświadczysz. No ale jak już tam się zaprzyjaźniłam bardziej, to się okazuje, że możesz uświadczyć. Tylko że rolnicy, wiesz co robią? Hodują świnie na własny użytek w piwnicy, żeby nikt tego nie Żeby widział. nikt nie widział. Tak. No, tak. Bo nie można Szara mieć, strefa. No bo tak, przepisy. słuchajcie, no to jest po prostu, to jest aberracja. Ale o tym można rzeczywiście To jeszcze jest długo opowiadać. kolejny odcinek. Dorota, jeszcze myślę, że jedna kwestia istotna, no bo rynek ogromny, on się dopiero rozwija. Ja to widzę i wierzę, że to tylko jest, to jest początek, to jest literka A w tym rozwoju pomocy i wierzę, że to tak będzie, że kręcisz głową, bo wiadomo, że są siły, którym to nie jest, no im się to nie opłaca, żeby ten rynek się rozwijał, to jest oczywiste. Wiesz co, kręcę głową z innego powodu, powodu. Bo to jest tak, że na przestrzeni tych 10 lat ten rynek bardzo wysoko poszedł w górę, potem bardzo spadł, a Tak. teraz się normalizuje. Normalizuje Więc się. jakby w tym sensie Okej. kręcę głową. Rynek jest ogromny i będzie coraz większy, masz rację. Natomiast był taki moment takiego boomu, że każdy przedsiębiorca chciał mieć coś z konopiami wspólnego. Dzisiaj produkował grzebienie, a jutro już będzie, prawda, produkował No konopie. tak, bo zauważył, że jest Bo ogromny jest, rynek. tak, natomiast popękały bańki inwestycyjne. Zresztą nie wiem, czy to jest atrakcyjna dla ciebie informacja, ale w 2017 roku brytyjskie konsorcjum chciało bardzo kupić moją markę. No ja się nie zgodziłam, dawali mi naprawdę bardzo dużo pieniędzy, ale ja powiedziałam, panowie, skoro dzisiaj dajecie mi tyle, to znaczy, że warta jestem 100 razy więcej, ale jeszcze o tym nie wiem. Piękne podejście. Więc pozostańmy przy tym, że ja jednak będę sobą. Bo oni nie ukrywali tego, że chodzi o to, żeby to zmonetyzować na giełdzie po oczywiście. prostu. Ale bańka później pękła, a ja mam podejście takie, że twarz mam tylko jedną, Tak. nazwisko tylko jedno. Dzisiaj jest tak, że rynek się profesjonalizuje, jest bardzo dużo podmiotów. Niestety ciągle jeszcze mamy duży problem z jakością. W tym sensie, że nie ma to, co mówiłam, że nie jestem zwolenniczką przepisów na wszystko, to jednak jakaś norma powinna być, przynajmniej taka bazowa. W Polsce nie ma tych norm ani na produkty z konopi siewnych. Jeżeli chodzi o normy na produkty z konopi indyjskich, to one są wyznaczane w zupełnie innych jakby parametrach, bo wspomniałam o tym, że my musimy importować, tak, bo nie uprawiamy swoich konopi w Polsce. Więc tutaj urzędy narzucają bardzo rygorystyczne kryteria i ja się z tego cieszę, bo przynajmniej wiadomo, że taka marihuana nie jest zaprawiana domestosem na przykład, tak, czy lakierem do włosów, żeby ładnie się świeciła. Natomiast jeżeli chodzi o rynek CBD, czyli i w ogóle inne produkty wytwarzane z konopi siewnych, to problem jest tej natury, że można kupić sobie na przykład chiński syntetyk, wymieszać go z olejem po frytkach przesmażonych, zrobić dobry marketing i sprzedawać to jako olejek CBD.
I to jest niestety czasami widoczne. Ludzie mają za małą wiedzę jeszcze, żeby też dobrze ocenić, co jest marketingiem, a co jest rzeczywistym produktem. Więc jeżeli miałabym coś sugerować, to wybierajcie, drodzy widzowie, sprawdzonych, znanych przedsiębiorców, sprawdzajcie certyfikaty przede wszystkim, patrzcie, co tam jest i nie dajcie się nabierać. Bardzo częstą praktyką na przykład jest taka rzecz, masz 10 ml olejku, jest Mhm. napisane 30% CBD, nie? No to fajnie brzmi. Po czym wchodzisz głębiej w tą etykietę i się okazuje, że 30% ekstraktu z CBD i 70% oleju jadalnego. I teraz pytanie jest takie, jaki był procent samego ekstraktu, skoro samego ekstraktu jest 30% tylko. Rozumiesz? Mhm. Ten ekstrakt mógł być 2% na przykład, więc tam nie ma 30% CBD, tylko jest 30% ekstraktu z zawartością Tak. CBD. Słuchajcie, no to jest takich momentów jest bardzo dużo. Więc trzeba zwracać uwagę, bo o ile konopie są bardzo bezpieczne, o tyle preparaty konopne już niekoniecznie. Preparaty konopne mogą być zanieczyszczone, mogą być tanio produkowane. Poza tym jest jeden taki aspekt, który dla mnie, jako dla terapeuty, jest bardzo istotny. Mianowicie każda metoda ekstrakcji, absolutnie każda, najlepiej przeprowadzona na świecie, będzie metodą, która coś akcentuje i czegoś pozbawia tą roślinę. To tak jak z parzeniem kawy, tak? Wypijesz kawę naparzoną po turecku, będzie smakować inaczej niż robiona z ekspresu do kawy na przykład. Ta sama kawa, nie? Tak. Z konopiami jest bardzo podobnie, dlatego nie ma jednej metody ekstrakcji, która jest najlepsza. Nie ulegajcie takiej pokusie typu najlepsza metoda CO2, najlepsza metoda alkoholowa. Nie ma najlepszej. Jeżeli by mówić o najlepszej, to tylko łączenie tych, ale to się nie opłaca. Mhm. Więc ja chyba jestem naprawdę jedyną firmą na świecie, która to łączy, bo to jest poza progiem finansowym zupełnie. To jest po prostu dual hybrid technology, tak to ładnie nazwaliśmy, dlatego że każda metoda nam coś zabiera. Więc jak łączymy kilka metod, to mamy ten ekstrakt dosyć bogaty, ale nie chcę absolutnie, żeby brzmiało to jak autoreklama, Mhm. raczej jako przestroga, żeby nie ulegać po prostu tylko marketingom. I Mhm. tyle. Ja myślę, że jako anegdotę na prawie sam koniec, bo jeszcze mam coś ciekawego na zakończenie i to jest petarda, myślę. To powiem, że taka anegdota, jak rozmawiałem z Leroyem, kiedy spotkaliśmy się chyba 2 lata temu w Krakowie. Jak się dowiedział, jakie ja mam nazwisko, to podszedł do mnie i mówi: chłopie, ty tak się A. nazywasz i nic nie robisz z marihuaną. Tak. Więc on mówi, nic nie robisz w tym temacie, nie masz No. żadnej firmy. Więc kto wie, może to będzie początek kolejnej jakiejś naszej marki, która może znowu sprawić, że dotrze to do jakiejś większej ilości ludzi. Bo my mamy z Jasne. czego żyć, ale wiem, że wielu ludzi przez nasz kanał dowiaduje się o pewnych rzeczach i oni mówią, wow, to jest nieprawdopodobne. Tak. Więc ja się cieszę, że dzisiaj tutaj się pojawiłaś. Dziękuję. Pytanie, jak mają znaleźć twoją markę nasi widzowie? Myślę, że na 3 sposoby. Dobre rzeczy warto promować. Max Hemp. Tak, Max Hemp. Max Hemp. Mhm. Hemp jak konopie, Max jak mój syn Max. To jest jakby nazwa mojej firmy, mojej marki. Ja prowadzę sama również strefę terapii naturalnych Anadi. Anadi to jest takie słowo z sanskrytu, które oznacza brak początku, brak końca. Czyli zdrowie jest czymś takim ponad, nie podlega pewnemu początkowi, zakończeniu. Tak? No chyba, że uznamy, że początkiem jest narodziny, a końcem jest śmierć. Chociaż też nie do końca, w zależności od tego, jak do Tak. tego podejdziemy. Więc Anadi jest takim miejscem we Wrocławiu przy samym rynku na ulicy Oławskiej 9, gdzie na żywo można się z nami spotkać. Prowadzimy też oczywiście też konsultacje online'owe. No i zapraszam też na moją stronę internetową, taką prywatną zupełnie, dorotagudaniec.pl, bez żadnego polotu. No i Po bardzo dobrze. prostu. Ci, którzy wytrwali do końca, dostali te informacje, a petarda dopiero będzie teraz. A O. ci, którzy nie dotrwali, to i tak sobie znajdą ciebie, Pewnie bo myślę, tak. że nie tylko ta historia z Maxem, ale z całą tą pracą już kilkunastoletnią jest czymś, co warto pokazywać, warto rozmawiać w takich tematach. Dlatego dzisiaj tutaj byłaś. A to, że pomożemy mojemu bratu w przyszłości, wierzę ogromnie, że będę miał okazję z nim kiedyś pójść na to przysłowiowe piwo, pójść na herbatkę i gdzieś po prostu nawet na siłownię. Wierzę, Z całą pewnością. że to się wydarzy za mojego życia, za jego życia. A na zakończenie ta petarda. Słuchajcie, moi drodzy, 28-29 marca w Krakowie Invest Cavs.
W tamtym roku byliśmy i w tym roku znowu będziemy. I uwaga, zaprosiłem Dorotę w trakcie naszego wywiadu. Wy tego nie słyszeliście, a ona powiedziała, że ma wolne w kalendarzu, więc Dorota będzie z nami na naszym stoisku w piątek 28, bo 29 mamy akurat swoje wystąpienia na głównej scenie i wtedy będziemy tym zajęci, ale będziemy na kawsach. A więcej czasu na rozmowy będzie właśnie w piątek 28. Ja was zapraszam na Inwestkawsy do Krakowa. Możecie przyjechać na weekend do Krakowa i wpaść na tą imprezę. Największa impreza inwestycyjna w Polsce, ale tam możecie posłuchać o inwestycjach, o nieruchomościach, o złocie, o geopolityce, o wielu fajnych tematach. Akurat wykładów o zdrowiu nie będzie, ale będzie Dorota na naszym stoisku w piątek. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Naprawdę już się bardzo cieszę na spotkanie. Więc mnóstwo naszych widzów, jeśli jeszcze nie masz biletu, te bilety są naprawdę w symbolicznej cenie, tam około 100 kosztują teraz, także zarezerwuj póki są, bo w tamtym roku bilety się po prostu skończyły. Tylu chętnych było, że nie było możliwości wejść. W tamtym roku pojawiło się około 10 000 osób w tym wielkim centrum kongresowym. To jest takie 3-piętrowe centrum, wspaniałe miejsce do organizacji. I po prostu zapraszam, bo będzie okazja z Dorotą na żywo porozmawiać. Grzesiu, to teraz wiesz, ja lubię też obdarowywać, nie tylko dostawać. To ja w takim razie dla twoich widzów specjalnie też ogłoszę, że musimy ustalić jakieś hasło, może w opisie to później damy, że na hasło twoje, albo może po prostu agent specjalny. Może być. Każdy, kto będzie chciał być na konferencji 12 kwietnia, będzie miał też specjalny bonus. To jest ta 12 kwietnia, to jest ta konferencja we Wrocławiu. Konopna, gdzie najprawdopodobniej będę. I wtedy, drodzy widzowie, będziecie mieli okazję spotkać Grzegorza na żywo też w krótkiej przestrzeni czasowej po raz drugi. Dokładnie tak. Myślę, że wszystkie ogłoszenia, historia ogromna, wszystkie ogłoszenia pojawiło się dzisiaj w odcinku, wszystko co miało się tutaj wydarzyć. Widzimy się ostatni weekend marca w Krakowie na żywo. Tak jest. Bo na żywo zdecydowanie lepiej. Wolałem sobie z Dorotą dzisiaj też porozmawiać na żywo, niż przez komputer, jak to się mówi kolokwialnie. No i mam nadzieję, że to pierwsze, a nie ostatnie nasze spotkanie. Jeżeli zostanę przez ciebie zaproszona, to spokojnie. Dajcie znać. Dajcie znać, czy chcecie. Czy chcecie kolejną rozmowę, bo tematu na pewno nam nie braknie. Dzięki wielkie. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Mam nadzieję, że ten film był dla ciebie wartościowy. Jeśli ci się spodobał, zostaw łapkę w górę, daj komentarz i subskrybuj nasz kanał, aby nie przegapić kolejnych materiałów. Dzięki, że jesteś z nami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.